Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe, odcinek drugi, a tak naprawdę pierwszy, bo tamte nowości to tak naprawdę było podsumowanie 2024 roku, no ale już je nazwałam jako nowości perfumowe. Dziś naprawdę zapraszam Was na odcinek, w którym pogadamy sobie, bo mam nadzieję, że pogadamy o tym, co nowego w tym roku pojawia się na rynku perfumowym. Jest tego bardzo dużo, więc o części sobie pogadamy, a o części tylko Wam powiem, że takie wypusty są. I tak to będzie wyglądało. W komentarzach mam nadzieję, że chętnie ze mną o tym pogadacie. Także zapraszam Was, kochani, serdecznie na ten odcinek. Na pierwszy taki rzut chciałam z Wami pogadać o Atelier Cologne, ponieważ oni wypuszczają nowy zapach Mandarin Fauve, z tym, że to jest ten zapach z tej kolekcji Rare. I ta kolekcja Rare to jest ta, z której ja mam zapachy, które Wam pokazywałam, które wyjęłam sobie na luty właśnie. To jest ta kolekcja i to nie są do końca, to są wody perfumowane tak naprawdę. Ona jest właśnie kolekcją mocniejszą, konkretniejszą, trwałą. Słuchajcie, no wiemy już o mandarynce, mam wrażenie, wszystko. Ja przynajmniej uwielbiam tę nutę, ale nie wiem, czy coś mi przebije Aqua Allegoria Mandarin and Basilic oraz bardzo lubię Jo Malone też. Tam trochę inaczej się zapach nazywa, ale też mandaryn jest. Ja też miałam ten zapach z Jo Malone. I czym się ten zapach różni od tych właśnie, między innymi, o którym Wam powiem? Nie wiem, czy do końca się różni, bo ciężko odgadnąć pewne rzeczy. Natomiast to, co oni tutaj piszą, to, że jest to włoska zielona mandarynka, czyli nie jest to zapach stworzony na bazie mandarynki syntetycznej. Dosłownie pozyskali esencję z włoskiej zielonej mandarynki i to bardzo dużo, ponieważ aż 170 kg skórki mandarynki zostało użyte, żeby uzyskać tę esencję, którą do tych perfum użyto. Także jest to, przyznacie, intrygujące, bo może się okazać, że naprawdę bardziej mandarynkowego zapachu nie znajdziemy. Z tego, co widzę, jest to też jakieś takie połączenie jakichś iglastych drzew, bo widzę, przynajmniej na tych zdjęciach marketingowych, pisze, że zaprasza do odkrywania żywego i pełnego emocji charakteru, prawdziwej celebracji zaangażowania Atelier Cologne w tworzeniu unikalnych i niezapomnianych kompozycji. Ja w ogóle się przychylam, bo naprawdę, jeżeli pójdziecie sobie powąchać Atelier Cologne do Notino, to uwierzcie mi, że czuć, że to jest coś innego. Naprawdę. Jest to na pewno zapach intrygujący. Ale wiecie co, ja tutaj nie widzę w ogóle informacji, kiedy on zostanie wypuszczony, więc tego Wam nie powiem. W każdym razie dla mnie, oczywiście jest to marka niszowa, dla mnie jest to w jakiś sposób interesujące, mimo że tak jak mówię, mandarynkę znam, mam, ale też ją lubię, więc gdyby to było coś odkrywczego, może inaczej podanego, a wiem, że Atelier Cologne potrafi to zrobić, to czemu nie? O następnym zapachu, o którym chcę Wam w ogóle powiedzieć też, to jest New Notes. Ja mówię Wam o New Notes, mówiłam Wam w tamtym roku w nowościach o New Notes. Ta marka jest dostępna u nas, tylko ze znacznym opóźnieniem ją można w Polsce zakupić, ale jest, bo ja szukałam i bez problemu, że tak powiem. I teraz powiem Wam tak, to jest latte pistachio. I to jest ekstrakt. Nie wiem, słuchajcie, bo tak. Z tego co wiem, oni już mają latte di sherry i wiem, że
Ponoć jest to zapach dosyć kremowej wiśni z likierem, ale znowu wiśni z likierem. Ja już Wam powiedziałam, czy powiem Wam jeszcze, nie wiem, bo mam to różnie ponagrywane, ale jeżeli chodzi o wiśnię, to jest bardzo ciężko zrobić inną wiśnię, taką zaskakującą, taką, która nas porwie. Wiśnia bardzo dominuje zapach i jeżeli kupujecie, już w nazwie jest te sherry i w nutach czytacie, że jest sherry, no to jest duże prawdopodobieństwo, że cały zapach po prostu będzie wiśniowy totalnie i nie za wiele coś innego poczujecie. I teraz ona może pójść w stronę alkoholową, albo właśnie pójść w stronę jakąś taką dymną, ale i tak nadal to będzie wiśnia. Natomiast ja mam sporo wiśni u siebie i właśnie tak też myślałam, żeby zrobić blind test, ale chcecie inny blind test, chcecie, żeby było więcej emocji, żeby Wojtek wybrał cokolwiek z mojej kolekcji i żebym powiedziała, czy wiem, co to jest, czy nie, czy zgadnę, czy nie. Ale właśnie myślałam, żeby zrobić taki wiśniowy blind test, bo to też jest nuta, która strasznie dominuje. Podobnie jak waniliowe stricte zapachy, podobnie jest z wiśnią. Także no nie wiem, to mogłoby być ciekawe. W każdym razie ponoć z tych marketingowych takich zdjęć wynika, że to jest po prostu tak samo jak tamte kremowe wiśnie są, to jest taki lody pistacjowe po prostu, więc no generalnie wydaje się coś przyjemnego. Na zdjęciu jest w ogóle taka staruszka w zielonych okularach z lodami, pewnie to Wam wstawię. Prześmiesznie wygląda. Bardzo na pewno zapach gourmandowy. Jeżeli chodzi o nuty, cytryna, soczysta pomarańcza, prażone pistacje, słone akcenty, aromatyczny kardamon, pikantna kolendra, aksamitne mleko, kremowe drzewo sandałowe, złoty bursztyn, miękkie piżmo. Gourmandowy zapach. No, dajcie znać, co myślicie. Generalnie też jest zdjęcie marketingowe, gdzie jest wafelek do lodów i po prostu ten zapach jest w to włożony. Czyli moim zdaniem lody pistacjowe. No tak sugerują wszystkie zdjęcia. Od 7 stycznia ten zapach jest już dostępny jako ekstrakt i w wielkości 50 ml. Także jeżeli lubicie lody pistacjowe, na przykład mój Wojtek kocha, to może to być coś dla Was. Następne to jest Guerlain i oni wydają La Petite Robe Noire Nowa Eau de Toilette. Ja nigdy nie miałam tego La Petite Robe Noire i jeżeli mieliście, to dajcie znać, bo kiedyś usłyszałam taką informację, że to jest zapach dziwny i dosyć odrzucający. I bardzo mnie ciekawi, jak to z tym zapachem tak naprawdę jest. Jeżeli macie, znacie, dajcie mi znać, opowiedzcie mi coś o tym zapachu. Może jest do czegoś podobny, może mnie naprowadzicie, jak to może pachnąć. I teraz tak, ogólnie Le Petite Robe Noire to jest mniej więcej wypust z 2012 roku, a flankerów jest ogromna ilość. Natomiast to jest Eau de Toilette, ale Eau de Toilette w nowej wersji, bo już była Eau de Toilette też kiedyś, tak przynajmniej ja wyczytałam informację, a teraz to jest nowa odsłona tej Eau de Toilette właśnie. No i ponoć to są takie perfumy, taki zapach, może tak, jest to taka woda miasta. Chodzi głównie o Paryż, o to, jaką energię ma to miasto, że to jest właśnie zamknięte w tej buteleczce. Czy tak jest? Nie wiem, ale z tego, co widzę, to chyba jest to zapach różany. Przynajmniej na tych zdjęciach marketingowych widzę panią, która wącha róże. Więc
Chyba tak. Nie wiem, bardzo jestem ciekawa. Tutaj w ogóle tak, jest róża w sercu. Tu jest w głowie bergamotka, cytryna, róża. Róża jest w głowie i w sercu, słuchajcie. Róża jest w sercu, jabłko, wiśnia. Ale myślę, że tu wiśnia za mocno do głosu nie dochodzi. No chyba, ale jeżeli nie jest w nazwie wiśnia wymieniona, to pewnie ta róża dominuje. Bursztyn, piżmo, paczula, fasola tonka. Przynajmniej te marketingowe tak nam sugerują. Zostało wydane w 30, 50 i 100 ml. Nie wiem, co mam myśleć. Ja muszę wiedzieć, jak to w ogóle pachniało pierwotnie. Jakby ktoś mi powiedział. Bo ja ogólnie wiecie, że markę Guerlain kocham. Ale bardzo mało słyszę o Le Petit Robe Noir, także tu nie wiem na razie, jakoś nie palę się do tego, o tak powiem. Dalej coś dla panów i tutaj mamy Carolinę Herrera Bad Boy Elixir. O, przepiękne są zdjęcia marketingowe, bo to jest taka, ze zdjęć wynika, że to jest drzewno-mszowa opowieść. I teraz tak, głęboko skórzano-drzewny zapach. Podczas jego tworzenia perfumiarze starali się osiągnąć równowagę między chłodem nut ziołowych i drzewnych, a ciepłem akordu skórzanego. O, no podobowuje mi się to, a najśmieszniejsze jest to, słuchajcie, że tu jest tylko szałwia, skóra i cedr. To już bardzo mi się to podoba. Ja lubię też tak prosto zbudowane zapachy. Oczywiście tam na pewno wyczuwa się dużo więcej niż nam tu piszą. Ale wydaje mi się, w ogóle szałwia fajnie też podbija, nie? Skórę. Rozmawialiśmy już o tym, że mój nos często właśnie też szałwię tak wyczuwa. Z tym, że nie ma tu drzewa sandałowego, a jest cedr. I cedr jest bardzo delikatny. Nie jest przytłaczający, nie jest mocarny, jest tak idealnie wyważony. I to też już jest dostępne w 50 i 100 ml. Oprócz tego w ogóle podoba mi się bardzo butelka, nawet może bardziej niż ten but damski, to te mi się strasznie podobają, naprawdę. No, kiedyś myślałam o tym, żeby Wojtkowi kupić właśnie Bad Boya, ale może warto by było tą wersję Elixir, on skórę lubi. Więc gdybym dorwała jakąś próbkę, to bardzo chętnie powiem Wam. Dalej znowu nisza. Tak będziemy skakać z niszy mainstream, to wiecie. Dalej jest nisza i to jest Kilian Angels Share Paradise. Myślę, że jeżeli chodzi o Angels Share, to wszyscy ten zapach kojarzą przynajmniej z nazwy, ale nie wszyscy go znają i ja też nigdy go nie wąchałam. I to jest zapach, który kusił mnie bardzo przez pewien czas, ale się z niego wyleczyłam, bo stwierdziłam, że może za mocno idę w to, co wszyscy, a chciałabym bardziej eksplorować i odkrywać nowości. Wiecie, jak jest. Dlatego odpuszczam, przynajmniej na razie. Być może jakaś odlewka gdzieś by mi się przydała, żeby poznać i wiedzieć, o czym mówimy. Ale na razie sobie odpuszczam. I wersja Paradise to mi się kojarzy, bo to jest generalnie zapach gourmandowy. Jeżeli ktoś nie wie, to jest bardzo gourmandowy zapach. On powstał w 2020 roku, stał się bestsellerem. No to jest taki syropowy dosyć, ponoć zapach. No ale wiecie, ja tylko mówię tyle, co usłyszałam. Jest on zrobiony, Paradise się nazywa ze względu na użycie koniaku i ten koniak to jest Hennessy Paradise, właśnie tak się nazywa. Ponoć jeden z najlepszych alkoholi na świecie, który jest starzany. To się chyba tak profesjonalnie nazywa, bo koniak generalnie jest chyba robiony w beczkach, z tego co kojarzę, i one muszą leżakować i nabierać też smaku beczki, jeżeli dobrze to wszystko mówię. I jest w ten sposób starzany. Im bardziej się beczka starzeje, tym bardziej też ten koniak i im starszy, tym smaczniejszy. Więc to jest właśnie koniak, który jest najmocniej starzony, chyba to się tak nazywa. I jest tu chyba malina, z tego co widzę na tych zdjęciach marketingowych.
Tak, dębowe beczki, pozostawiającego utrzymujący się ciepły ślad w powietrzu. No więc właśnie. Dajcie znać. No jeżeli chodzi o maliny, no to maliny są w postaci też likieru malinowego. Jest właśnie ten koniak, jest bułgarskie olejek różany, orpur, fasolka tonka, absolut mchu dębowego, akord praliny, dąb, drzewo sandałowe. Jeżeli miałabym wybrać, to szczerze może ta nowość, przynajmniej do przetestowania, jest tu coś kuszącego, nie ukrywam. W ogóle ten alkohol mnie chyba kusi w tym zapachu najbardziej. No i to, że jest ten absolut mchu dębowego, który pewnie w jakiś sposób to balansuje ten zapach. No dobrze, czuję się zachęcona. Przynajmniej tymi zdjęciami, tym opisem, w jakiś sposób czuję się zachęcona, ale właśnie do poznania tej może wersji, nie do podstawowej. I to już jest, zostało wydane w 50 ml, też jako ekstrakt tak naprawdę. Dalej mamy, słuchajcie, Muglera. No i Mugler, znowu, w ogóle nie Mugler, tylko tak naprawdę L'Oreal, znowu coś nowego wypuszcza i to jest Alien Extra Intense. Ja o tym słyszałam już na grupach, nawet to sprzedają. Myślałam, czy brać jakąś odlewkę, czy nie. W końcu zdecydowałam, że poczekam, bo nie mogłam tego nigdzie znaleźć do kupienia. I to ma być Alien w zintensyfikowanej wersji. Niektórzy się śmieją. Niektórzy się śmieją z tego, że no tak, przyszło L'Oreal, rozcieńczyło zapachy Muglera, które stworzył, bo bardzo wiele ludzi, jak szuka Muglera, to stara się szukać starszych wypustów. Często piszą, jeszcze za czasów Muglera poprosimy o wypust. No i ponieważ L'Oreal porozrzedzał te zapachy, porozwadniał je, to teraz musi robić mocniejsze wersje po to, żeby wrócić chyba do tego, co było za czasów Muglera. Ale czy tak jest? Nie wiem, to są jakieś takie złośliwości też względem po prostu marki L'Oreal, która, nie ukrywam, że i mnie załamało to troszeczkę, nie? Że się dobrali akurat do tej marki. Szkoda. Tutaj w nutach głowy jest Petit Grain, z sercu jaśmin wielkokwiatowy, tuberoza oczywiście. Widzicie? Tuberoza, to już ja wiem, że ten zapach nie będzie pachniał tuberozą. Tuberoza jest dodana, żeby zintensyfikować zapach. Najprostsza po prostu zasada, najprostszy do zastosowania patent, dodać tuberozy i od razu zapach jest intensywniejszy i założę się, że jest. No właśnie, no nie wiem, kaszmeran jest bazą, wanilia i drzewo bursztynowe. Został ten zapach już wydany w 30, 60 i 90 ml. Jako woda perfumowana oczywiście i tylko i wyłącznie w flakonach napełnialnych. Powstaje zapach Narciso Rodriguez Fauché Intense, nowy flanker w modnej koncentracji. Nie lubię tego zapachu, ja wiem, niektórzy kochają i tak dalej. No niby nowa koncentracja, ja po prostu nie rozumiem tych zapachów Narciso Rodriguez pod kątem jakości. Dla mnie to nie jest jakość, która do mnie przemawia, ale oczywiście nie zamykam się i wszystko jest do spróbowania. Jest już wersja Elixir, ta jest wersją Intense, czym się będą różnić, nie wiem. Dla mnie, jeżeli ktoś nazywa zapach Elixir, to znaczy, że ma być mocny. Jeżeli ktoś Intense, to znaczy, że mocniejszy od poprzednika. Więc nie wiem, czy to jest słabsze od tego Elixir, czy to jest po prostu mocniejsze jeszcze od tego Elixir. Nie mam pojęcia. W każdym razie zapach stworzyła Sonia Constant, więc znana osobistość oczywiście. Głowa, bergamotka, brzoskwinia, serce, białe kwiaty, piżmo i wanilia wetyweria jest w bazie. Nie wiem, niektórzy w ogóle mówią, że jest to strasznie taki kobiecy, taki przyjemny zapach. Ja nie twierdzę, że nie, bo ja testowałam wszystkie chyba Fauchère. I dla mnie, ja też tak uważam, tylko po prostu jakość. U mnie to się nie przekłada, na skórze się w ogóle ten zapach nie utrzymuje, więc nie wiem. Dajcie znać, jak Wy się macie z Narciso Rodriguezem. Dalej to jest Nisza i Amouage.
O, Amouage to szaleje, mam wrażenie, nie wiem jak Wy, ale Amouage wydaje Pourpoise 50 Exceptional Extra. Słuchajcie, ja mam Pourpoise i Pourpoise dawałam do powąchania Monice, jak wiecie. No i Monika stwierdziła, że oj nie, ale wyczuła to, co ja wyczułam, czyli bardzo mocną naturę tego zapachu. I nawet jak tutaj czytam o tym, to jest właśnie taki hołd złożony kadzidłu, dziedzictwu Omanu. Jest tutaj po prostu dużo takich surowców i drzewnych, i jakichś takich mszanych, i właśnie kadzidlanych. I to wszystko się w tym wyczuwa. To jest bardzo mocny zapach i powiem Wam, że Pourpoise jest mocny. Się bardzo mocno utrzymuje i bardzo długo. I jeżeli ktoś tworzy ekstra i jeszcze chce wzmocnić tą podstawową wersję, ja się zaczynam ubawiać. Ten zapach tworzy Quentin Bisch i tworząc ten ekstrakt tłumaczy, że celem nie było dodanie lub naprawienie czegoś, czego brakowało w eau de parfum, ale ponowne umocowanie kompozycji, pogłębienie jej związku z ziemią i zbadanie jej elementarnej mocy. To ja tego nie rozumiem, ponieważ cała podstawowa wersja to jest połączenie z ziemią. To jest po prostu tak związany zapach z ziemią, ze wszystkim tak naprawdę, co się nam kojarzy z ziemią, że robienie tego wersji ekstra, nie wiem, po prostu nie rozumiem tego. I teraz tak, w głowie jest bergamotka, różowy pieprz, kadzidło frankońskie, papryczka pimento, w sercu róża, wetyweria piaskowa, sandałowiec, papirus, w bazie szafran, zamrz, mystical, akigalawood, wanilia. Chyba bym nie poszła w te ekstra. I jeżeli mogę Wam coś doradzić, to jeżeli ktoś się z podstawową wersją nie polubi, to już ekstra absolutnie. A jeżeli ktoś lubi podstawową wersję i chciałby jeszcze coś, większych doznań, bo tak mu ten zapach pasuje, to wtedy jak najbardziej. No, mi wystarczy podstawowa. Dalej to jest zapach mainstreamowy i chodzi o Valentino i Born in Roma Extra Dose. Dwa zapachy intensywne niby wychodzą. No i niby tu ma być tak, dla kobiety i dla mężczyzn. Wersja kobieca i męska. I tu niby ma być bardzo wysokie stężenie olejków zapachowych, co ma spowodować, że one będą bardziej wyraziste i tak dalej. Widzę tu jakąś czarną porzeczkę, jakieś białe kwiaty, chyba taka mocna kompozycja. Porzeczka jest chyba teraz w modzie, że tak powiem. Coraz więcej zresztą widzę porzeczki dodawanej do różnych kompozycji takich nowoczesnych, więc chyba stała się takim modnym. Tak, czarna porzeczka, która nadaje jasnej owocowej słodyczy. No, porzeczka taka jest w sumie. Jest tu jakiś akord rumu i to w tej kobiecej wersji, który ma otulać. Jest oczywiście wanilia. No, a męska wersja to jest imbir i lawendę. Lawenda też się stała jakaś taka, macie takie wrażenie, że kiedyś lawenda była czymś bardzo poszukiwanym w starym perfumiarstwie. Mam takie wrażenie, natomiast ucichło o niej. Zrobiła się dosyć problematyczna dla wielu, bo lawenda jest mocna. A teraz mam wrażenie, że właśnie znowu wraca do łask. I często lawendę widzę w męskich kompozycjach, bo lawenda jest intensywna, więc może dlatego. W każdym razie wyszły już obie wersje i jeżeli chodzi o damską, to wyszła w 30, 50 i 100 ml, ale jeżeli chodzi o męską, to w 50 i 100 ml. Tak by to się prezentowało. Kolejny zapach to jest Flower by Kenzo Ikebana Indigo. Ja mam próbkę Ikebany w ogóle i muszę Wam powiedzieć, że to jest przepiękny zapach.
To jest znowu zapach, który niewiele ma wspólnego z podstawową wersją Flower, bo on jest bardzo przyjemny, w ogóle nie vintage'owy, strasznie nowoczesny, piękny. I teraz to jest wersja Indigo, czyli Indigo no to jest jakiś granatowy, niebieski kolor, tak? Czyli nie wiem, może zmieniają jakiś kwiat. Ciężko mi, bo jest w ogóle wersja tak, Ikebana Sakura. Ja mam zwykłą Ikebanę z tego, co kojarzę tę próbkę. Ikebana Mimosa i Ikebana Indigo. A widzicie, irys jest po prostu w Indigo. No tak, on jest niebieski. A jeżeli chodzi o mimozę, to jest po prostu mimoza kwiat, a sakura to też jest jakiś kwiat, sakura blossom. Czyli Indigo to po prostu jest wersja irysowa i ona wyszła już i jest dostępna w 40 i 75 ml jako woda perfumowana. No, także ogólnie myślę, że ta Ikebana to chyba, jeżeli ktoś nie lubi podstawowej i tej wersji L'Absolu, bo ta wersja L'Absolu, którą ja mam i mam wyjętą na ten miesiąc, ona nawiązuje do tego Flower, to znaczy tam czuć te konotacje. Natomiast w tej Ikebanie naprawdę według mnie w ogóle. Dalej to mamy Kenzo Homme Indigo. I to jest tak, że to znowu przez Quentina Bisha został zapach wymyślony. Ja mam ten Kenzo Homme, nie Indigo, tylko Kenzo Homme. Nie ja mam, Wojtek ma, Wojtkowi kupiłam. I tu jest Eau de Parfum Intense, ale ja nie wiem, czy on ma tę wersję Intense, chyba nie, tylko normalną. Natomiast ja bardzo lubię ten zapach, to jest bardzo świeży zapach, tylko z taką cierpkością, goryczką, no jak zwał, tak zwał, chociaż cierpkość, a goryczka to nie jest to samo, no ale to daje taki efekt dziwny jakby na języku. Sam zapach powoduje, że od razu nam na języku tak się dziwnie robi. Cierpko, no powiedzmy, że cierpko. Piękny zapach, a ta wersja Indigo to jest rzeźkość morskiej świeżości, spotyka się z ciepłym przydymionej skóry. Wydaje mi się, bo jest tutaj też pudrowy irys, tak jak w tej właśnie wersji Ikebana Indigo jest irys i tu dosłownie nawiązują do tego samego. Wydaje mi się, bo ta podstawowa wersja, on nie jest pudrowy. On jest dosyć takim naprawdę świeżym, czystym zapachem. Jeżeli chodzi o irys, ja kojarzę irys tylko w jednej formie. Tylko i wyłącznie w formie pudrowej, bo irys po prostu w rzeczywistości pachnie dosyć pudrowo. Więc wydaje mi się, że po prostu będzie tu zmiana w tym zapachu taka, że ten zapach będzie pudrowy. I został on już wydany w 40, 60 i 110 ml jako woda perfumowana, co też się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o facetów. Często zapachy mainstreamowe, szczególnie dla facetów, to wody toaletowe jednak. Nowość chyba na przełomie 2024-2025, a chodzi o Burberry Her Eau de Parfum Intense. Wszyscy intensyfikują te swoje wody. Jeżeli się komuś podoba i sprzedaje, to intensyfikują. Niektórzy twierdzą, że już ta podstawowa wersja Eau de Parfum jest mocna i nie trzeba nic więcej, bo jest bardzo długotrwała i mocna. Ja Burberry, nie wiem, nie dogadujemy się, jak z wieloma markami po prostu się ktoś może nie dogadywać, ja się z Burberry nie dogaduję po prostu. To nie jest na mnie w ogóle intensywne, w ogóle trwałe, ale niektórzy mówią, że ta Her naprawdę, że jest super. Być może i tak. Ciężko czasami się przekonać do czegoś, jeżeli ciągle kupujesz i ciągle myślisz, że się uda, a marka jakby nie jest w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom. I z Burberry nie miałam tylko jednego zapachu, ale oprócz tego, że miałam dwa zapachy, jeden poszedł dalej, to bardzo dużo testowałam, bardzo dużo miałam zawsze z Burberry próbek, bo o dziwo Burberry jest bardzo często dodawane do różnych zamówień i ciągle jest to nie to, więc nie wiem, jak jest z tym Her. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę najnowszą wersję, to ma to być dzika truskawka, kwiat pomarańczy i ambroxan.
Nie wiem, dajcie znać, jeżeli ktoś z Was ma hair, lubi, co Wy o tym myślicie? Czy to trzeba intensyfikować jeszcze? Po prostu taka nastała moda też, mam wrażenie, że po co wymyślać nowy zapach, łatwiej jest po prostu stary zintensyfikować i się sprzeda, wystarczy dodać intens. Ja po nowościach w tamtym roku, robieniu nowości w tamtym roku, doszłam do wniosku, że niektóre marki idą tak na skróty, bo na przykład zauważyłam, że marki niszowe nie idą tak na skróty jak marki mainstreamowe. Najłatwiej im dodać intens, ekstra, niby eliksir, ekstrakty to robią właśnie marki niszowe. I myślą, że już jest załatwione, już nowość wypuszczona, już będą się interesować. A ja zaczynam po prostu nabierać dystansu. Kolejnym, jest tego bardzo dużo, więc musimy przyspieszyć tempa, nagrywam już strasznie długo. Dolce, właśnie, to jest niezłe, bo Dolce & Gabbana poszło za tym sukcesem, po prostu podąża za swoim sukcesem, jeżeli chodzi o Devotion. Devotion po prostu ogarnęło, mam wrażenie, wszystkich i oni zrobili męską wersję i wzięli do tego aktora Włocha, który był w 365 dni, tak? W tym filmie? Chyba tak. I jestem bardzo ciekawa. Przeczytajmy sobie nuty. W nutach jest włoska cytryna, akord kawy i patchoula, czyli to jest totalnie coś innego niż damska wersja, bo damska wersja oczywiście jest waniliowa i jest bardzo podobna do D1, tylko dla mnie jest właśnie bardziej alkoholowa, a tam jest orzech włoski. A tu jest zamiast orzecha włoskiego w sercu jest akord kawy. Mega ciekawe, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. Jest patchoula, no to patchoula doda oczywiście jakieś tam ziemistości temu zapachowi i taki stworzy kontrast dla tej kawy i cytryny, żeby jednak wydźwięk był bardziej męski. Mam takie wrażenie. Jest on już dostępny. Jest flakon praktycznie taki jak damski, no bardzo podobny może tak, tylko że ze srebrnym, a tam chyba damski jest ze złotym, w pojemności 50 i 100 ml. Powiem Wam, że to mnie zaciekawiło. Dalej, Cartier Declaration Eau de Parfum. Cartier to oczywiście, nie wiem w sumie, czy to nisza, czy to jest mainstream, nie wiem, ale Cartier ma drogie chyba perfumy, nie? Testowałam kiedyś coś Cartiera i było na mnie kompletnie nietrwałe, ale to po jednym zapachu nic nie można powiedzieć. Bardzo ładne buteleczki, śliczna jest ta buteleczka w ogóle, piękna. I to jest jakiś wypust z 2024, przełomu 2025 i tu jest imbir, kardamon, cynamon, wędzona herbata i przyprawy. No, to jest ciekawe. W 50 i 100 ml wychodzi to. Ciekawe są te nuty. Ciekawe. No, ale pewnie cena zabija. No właśnie, a czasami trzeba podjąć po prostu decyzję. Ale teraz Wam powiem o takiej nowości. I to jest, słuchajcie, Lancôme Idol Power Eau de Parfum Intense. No i rozumiecie, o czym ja mówię? Idoli Lancôme, flankerów, to ma po prostu tyle. Ja sama mam 2, a nie mam podstawowej wersji. I przecież Intense też już mam, ale nie, bo to jest Idol Power, czyli to jest intensywna wersja, ale tej wersji Idol Power, a nie Idola po prostu. Oszałamiające. Idol Power, podstawowa wersja jest owocowo-drzewna, a z kolei ta ma być niestety, ale świeżo mydlana. Świeża czystość, także w ogóle coś nie dla mnie. No przepraszam, ale ja nie. No nie, to jak już to słyszę, to już nie. I w nutach głowy jest jabłko pomarous, w nutach środkowych róża damasceńska, no róża w formie właśnie mydlanej, nuta bazy drzewo sandałowe. Dziękuję, postoję, dajcie znać, czy chcecie. Występuje standardowo zawsze w takich samych pojemnościach. Idol występuje 25, 50 i 100. No nie, to już podziękujemy.
Carolina Herrera też postanowiła znowu zrobić kolejny flanker Good Girl, tylko teraz to będzie Very Good Girl i Elixir. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Ja bardzo lubię ten podstawowy zapach. Wiem, że jest piękna wersja Blush bodajże i jest wiele pięknych wersji, ale come on, naprawdę come on, ile można zbijać kasy na cały czas krążeniu wokół jednego tematu. Czy Wy znacie inne zapachy Caroliny Herrery? Albo macie inne zapachy Caroliny Herrery niż jej bucik? Carolina Herrera CH, bo tak się nazywa marka, gdzie robi takie butikowe perfumy. Ponoć niektóre są bardzo ciekawe, ale ja mówię tu o mainstreamie, bo wiecie, z tych marek prawie każda robi wersje butikowe, ale ja rozmawiam o mainstreamie. Weźcie mi powiedzcie, proszę Was, co Wy znacie albo macie Carolinę Herrery innego niż buciki, bo ja mam wrażenie, że jestem już przytłoczona ilością flankerów bucików. W tamtym roku mówiłam o tym, też mówiłam o takich wypustach, tych, które robi w specjalnych opakowaniach, limitki, żeby tylko kupić, nie wiem. Ten świat jest tak duży i można go tak fajnie eksplorować, że czasami te nowości, ja już teraz jestem tak nastawiona, że czasami będę po prostu jechała po tych markach, bo uważam, że przesadzają, bo uważam, że nie chcą stworzyć czegoś fajnego, nowego i pokazać nam innej twarzy danej marki, tylko po prostu lecą ciągle na tym samym, a nie ma już tej przyjemności stworzenia. I tu jest tak, gorzki migdał, czarna wiśnia, tuberoza, róża, wanilia, kakao, no eliksir, no, czyli tuberoza jest po to, żeby zintensyfikować tę wersję wcześniejszą i tyle, po prostu. Występuje w 30, 50 i 80 ml. No, thank you, postoję. Dalej, tu jest tak, jeżeli chodzi o te nowości, bo teraz jest Chloe Nomade i chodzi o Lumière d'Egypte. Ja mam Nuit d'Egypte, tu Lumière d'Egypte. Też to jest takie, no ale zobaczmy, bo właśnie oni porównują te dwie wersje i ten w Nuit d'Egypte był wydany właśnie w tamtym roku. A teraz Lumière. I czym ten Lumière się będzie różnił? Słuchajcie, otwiera się świeżą, wodną nutą niebieskiego lotosu, który kwitnie o świcie i zamyka się po południu. W sercu jest jaśmin, jest gładki kwiat, różowe jagody, olejki eteryczne, kypi, starożytna egipska mieszanka cynamonu, drzewa sandałowego i mirry. Ale chyba nie pamiętam, słuchajcie, żeby w tej Nuit d'Egypte ta mieszanka była. Chyba nie. Wydane w 50 i 75 ml. Biorąc pod uwagę, że Nuit tak bardzo mi się spodobał, a też z marki Chloe niewiele rzeczy mi podpasowuje, być może próbka mile widziana, ale też bez spiny. Dalej mamy perfumy arabskie, też chciałabym coś wspomnieć, cokolwiek. I Koa Wood, Extrait de Parfum, a marka Aymal. Nie znam kompletnie, ale buteleczka jest przepiękna, drewniana, wygląda cudownie, całe opakowanie jest cudowne. I to jest pewno-szyprowa kompozycja, słuchajcie, w koncentracji ekstraktu po prostu. Mamy tu wyczuwać owocowe nuty, ale przełamane ostrymi przyprawami, które są otulone kakałem, czekoladą i drewnem. To może być ciekawe, bo myślę, że to nie będzie jakoś bardzo słodkie. Tu mamy bergamotkę, truskawkę, czarną porzeczkę, śliwkę, malinę, imbir, szafran, róże, jaśmin, geranium, drewno sandałowe, kadzidło, czekolada, kakao, wanilia, akord oud, piżmo. No. To wcale nie musi być strasznie słodkie, chociaż jest wanilia, różnie, ale wcale nie musi być. I on oczywiście został wydany w 100 ml, jak każdy arabski. Ja już, słuchajcie, lecę, bo naprawdę jest tego bardzo dużo. Jak gadam już... Acqua di Parma, Colonia tu Profumo. I w ogóle Acqua di Parma chciałam coś spróbować i coś kupić, ale się boję, bo skrajne są opinie.
Jest to marka, która jest uważana, że przynajmniej w tym grupach, w których ja się tam obracam, że ma fajne i ciekawe zapachy, bo generalnie Włosi moim zdaniem potrafią, ale za tę cenę, trwałość wiele do życzenia pozostawia. Tego się bardzo boję. Jak słyszę, że ludzie mówią, że trwałość jest słaba, to się bardzo boję. Chociaż była przeceniona w Rossmanie i chciałam kupić, ale się powstrzymałam jednak i nie wzięłam tego. No i on już zadebiutował, już jest, oczywiście, ta w ogóle kolonia Tu Profumo to jest cała kolekcja i jest tego sporo, bo jest kolonia, kolonia Club, kolonia Pure, kolonia Futura, kolonia Essenza i kolonia Intensa. Full. Jest tu Liang Liang, ogólnie cytrusowa świeżość, pomarańcze, bergamotki, cytryny i petit grain uzupełniona soczystym akordem ananasa. Serce jest kwiatowe, Liang Liang, neroli i róża, wzmocnione lawendą i werbeną, a w bazie drzewo tony cedru, mchu, paczuli, drzewa sandałowego, wetywery i wyrafinowany akord skórzany. Właśnie, żebym wiedziała, słuchajcie, że to jest trwałe, to tak do mnie przemawia. Uwielbiam takie kompozycje. One zostały wydane w 50, 100 i 180 ml. 180 ml. Ja znam tylko jeden zapach, który jest wydawany w 200 ml. Chociaż czy Kurdigian nie jest też w 200 wydawany? Czy Baccarat nie jest w 200? Baccarat Rouge 540? No nie wiem, ale CK1 jest w 200. Mało jest ogólnie takich zapachów. Givenchy Irresistible Nude Velvet. Boże, ja to chcę. Ja to chcę przynajmniej poznać, ale ogólnie. Po pierwsze, buteleczka sugeruje, że to będzie coś bardzo mlecznego, bo ma być chyba nieprzezierna, albo płyn ma być taki biały, ale po prostu jest taka mleczność w tej buteleczce. Buteleczka wygląda bardzo zachęcająco, mega. I teraz tak, jest to flanker, oczywiście w kolekcji Irresistible mamy tego trochę, ja mam 2 zapachy z tej kolekcji i ogólnie jeżeli ktoś chce się czuć kobieco, to ja zawsze polecę Irresistible, uważam, że nie ma bardziej kobiecego, znaczy są na pewno bardziej kobiece zapachy, może nie bardziej, ale są kobiece zapachy, ale ten naprawdę jest taki cudowny, słodki. I tu ma być migdał, ambrette, neroli, róża, irys, cedr, piżmo, akryl pudru różowego. Wydaje mi się, że że irys i ten akord pudru różowego będzie robił go tak pudrowym, bo ogólnie Irresistible, ja zawsze mówię, że tam taką delikatną mleczność wyczuwam. A właśnie tu wydaje mi się, że to będzie bardzo mocno pudrowy zapach i o Jezu. Ja się napaliłam na ten zapach. Ja nie wiem, no ale się napaliłam na niego. Nie, ogólnie jest już wydany w 80 ml tylko. I dlaczego oni mi to zrobili? Przecież ja nie potrzebuję flakonu 80 ml. Dlaczego tego nie ma w 30? Nie rozumiem tego. Podcinają po prostu mi nogi. Daję słowo. Ostatni zapach, o którym Wam dzisiaj powiem tak głębiej, to jest Giorgio Armani Acqua di Gio Elixir. I ja już po prostu też, to jest, mam wrażenie, klepane, bo wybili się, bo się im udało i tak drążą temat cały czas, mam wrażenie. Ładna jest buteleczka, czarna, taka nieprzezierna, nie ombre, tylko normalnie czarna, ale wyszła w 50 ml, no ale słuchajcie. Tu jest liść fiołka, to już widzę limonkę, widzę skórę, widzę to na tych marketingowych zdjęciach. Wiem, że jest jakaś gałka muszkatołowa, mandarynki, bergamotki, czyli wydaje mi się, że to aż tak świeży zapach już nie jest, jak przynajmniej podstawowa wersja. Jest też paczula, wetyweria, no, akord skórzany, labdanum, no to mocniejsza na pewno kompozycja niż ta pierwsza, która uważam, że jest po prostu aż mdła i taka nudna. W ogóle wy wiecie, co ja myślę o Acqua di Gio, nie? Czy nie wiecie? Wiecie chyba.
Słuchajcie, więc przejdźmy jeszcze takim krótkim po prostu, taką krótką scenką do nowych wypustów tego roku. Wyszła tak, marka Benamur, zapach Ginia, marka Scentiki Co, zapach Bornean Mango i marka taka, która wydała bardzo dużo teraz, właśnie bardzo dużo zapachów wchodzi, to tak, L'Entropiste i to jest J4 6 AM, Altamura, Blanc Sada, Dawn Whispers, Dorian Splin, Semence Doce, marka Next Memory wydaje zapach Pastel de Nata, marka Nech wydaje The Vibration, marka Fan, Momento Matrix zapach oraz pozostałe zapachy marki Phantom, Mashair Silver, Mashair 24K Gold, czyli karatowe złoto, Madawi, Imperial Noir, Ilham, Hunter, Golden Queen, marka Attar Collection, Second Skin zapach, Slate Blue, Calbi, Mask Kashmir, marka Fun wydaje jeszcze Dream Rose, Dream Joy, Demure Nexus, Demure Melody, Demure Eclair, Code Siren, Code Celestial, Captive 303, Captive 302, Captive 301, pierdziu, i 360 stopni Degree Pour Femme. To by było tak na szybciutko, co tutaj się dzieje. Oczywiście na pewno jeszcze o czymś Wam nie powiedziałam. Na pewno, bo to jest tego zbyt dużo. No ale mniej więcej jesteśmy doinformowani, mam wrażenie, i Wy, i ja. Podzielcie się swoimi może takimi spostrzeżeniami. W trakcie, jak Wam mówię o moich przemyśleniach, możecie mi pisać, jak Wy to widzicie. Bardzo mi będzie miło. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zostawić komentarz poniżej, bo to się Wam opłaca. Pamiętajcie, żeby dać mi łapeczkę do góry, żeby zasubskrybować mój kanał i być ze mną na bieżąco. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do następnego, kochani. Pa!